Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodrowski ze sklepu modelerskiego tankmodels.pl, do którego zapraszam na zakupy oczywiście. Bohaterem dzisiejszego unboxingu i first looka będzie najnowszy model samolotu od polskiej firmy Arma Hobby. Będzie to kolejny Mustang od Army, ale uwaga, pierwszy Mustang w wersji D, czyli z kroplową owiewką. Mówię o tym modelu, który był zapowiadany bodajże 2 lata temu. Pierwsze takie słuchy były na stoisku Army na Babarybie. Powiem Wam, że ja jeszcze się tak nie jarałem Mustangami w wersji D, ale nadejszła ta chwila i powiem Wam, że od jakiegoś czasu właśnie mam swoje odłożone modele. Prezentowałem Wam modele w wersji D, jak i również B, jak i C. Między innymi też od oczywiście naszej Arma Hobby, ale również od Edwarda Academy. Pamiętacie, jak się zachwycałem modelem w wersji D od Edwarda? Nawet 2 zestawy prezentowałem. Pierwszy to był Profi Pack, drugi to był tak zwany Royal, o właśnie, Royal Class. Te modele zrobiły na mnie niesamowite wrażenie, ale w miarę właśnie jak moje zainteresowanie rosło względem tych modeli, poznawałem coraz więcej szczegółów tych modeli. Prezentowałem Wam też 2 wspaniałe książki, monografie poświęcone właśnie samolotom P-51. I dzisiaj najwyższa pora Wam zaprezentować ten model. Ja jeszcze tego modelu, tych ramek dokładnie nie oglądałem, ale przypomniałem sobie przede wszystkim zdjęcia, jak i również informacje, jakie były zawarte na temat Mustanga w moich książkach. Obejrzałem sobie ponownie zdjęcia, jakie mam zgrane z internetu w dużej rozdzielczości. Oczywiście są to zdjęcia archiwalne, jak i również obecnie muzealnych eksponatów, ale również i kolekcjonerskich. Ja będę, oceniając model, opierał się na zdjęciach archiwalnych i muzealnych, i porównałem sobie, przypomniałem sobie, jak wygląda właśnie Mustang od oczywiście Edwarda i zerknąłem sobie jeszcze na Mustanga od Akademii, który swego czasu był uważany za jednego z najlepiej zrobionych Mustangów, ale to były wieki temu. I powiem Wam, że zauważyłem kolosalną różnicę, jeżeli chodzi o odwzorowanie detalu w modelu w skali 1,72. Tak, bo to jest model w skali 1,72. On ukrywa się pod numerem 770. No i powiem Wam, że jestem bardzo ciekawy, co znajdziemy w pudle. No i oczywiście teraz zachęcam Was do unboxingu. History nie będzie w tym unboxingu, ze względu na to, że przedstawiłem Wam historię w innym odcinku. W tej chwili jestem bardzo zainteresowany zawartością, inaczej wyglądu ramek. Chciałbym też na podstawie tego ramek, no bo sklejenie to już jest finał, tak? Ale zanim zacznę sklejać, no to chciałbym zobaczyć, jak ten model wygląda i czy warto interesować się tym modelem. Ponad 2 lata oczekiwania na ten model. Mam nadzieję, że nasza Arma nie zawiedzie nas. Mam nadzieję, że przyłożyli się dokładnie, obejrzeli wszystkie zdjęcia pod lupą, zapoznali się z materiałami. Nie zawiodę się, jeżeli uznam, że ten model jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobrze odwzorowany względem oryginałów, to w tym wypadku naprawdę będę Wam go gorąco polecał. No i co? Trochę się zziajałem. To przechodzimy po prostu do unboxingu. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Tak prezentuje się pudełko naszego dzisiejszego bohatera. Widzimy 2 lecące Mustangi w wersji D na tle gór. Tu widzimy, że są to późniejsze wersje po płetwie. Model ukrywa się pod numerem 770. No, oczywiście skala 1,72
I co zawiera model? Mianowicie tu mamy już od razu na wstępie napisane, że zawiera elementy plastikowe, kalkomanie oraz maski. W porównaniu do wcześniej prezentowanych, współcześnie produkowanych modeli Mustanga D, na przykład od firmy Edward, trochę ubogo wygląda. To jest, powiedzmy, wersja taka weekend. Zestaw nie zawiera elementów fototrawionych. Ale na temat w ogóle właśnie first looka, bo na chwilę obecną lecimy z unboxingiem, wypowiem się pod koniec filmu. Z drugiej strony, co z drugiej strony? Z drugiej strony pudełka mamy oczywiście 3 malowania. Pierwsze 2 są oczywiście w barwach lotnictwa Stanów Zjednoczonych, jeden w barwach RAF, ale uwaga, polskiego pilota, a mianowicie lejtnanta Janusza Franckiewicza z dywizjonu 303. Jest to myśliwiec oczywiście polskich sił powietrznych na zachodzie. RAF Andrews Field, Anglia, kwiecień 45 rok. A pierwsze malowanie. Mamy wersję, bo tu warto zwrócić właśnie uwagę, bo tu mamy model D10 North American. Warto zwrócić właśnie na ogon, jak i również wtedy na oszklenie. Tu mamy wersję D10 i już widzimy, że ma fabrycznie tutaj dodany, jak to powiedzieć, usztywnienie ogonu, po prostu podniesione ogon dla lepszej stateczności samolotu. Tu mamy jeden z pierwszych samolotów, tak dokładnie, to jest D5 NA, czyli North American, bo one były w Kalifornii i w Teksasie, z tego co pamiętam, produkowane. I tu mamy, powiedzmy, wcześniejszą wersję Mustanga. Pierwsza wersja to jest Lieutenant Clarence Budd Anderson, 375. Grupa Myśliwska, 363. Dywizjon Myśliwski stacjonujących na lotnisku RAF w Leiston, Anglia, styczeń 45 rok. Środkowe malowanie, tu można zauważyć, że od góry ten samolot, jakby na niego będziemy patrzeć, będzie koloru zielonego. Znając życie, to będzie po prostu pomalowane od góry, łącznie ze skrzydłami, na kolor zielony. I tu mamy wczesną wersję, i mianowicie to jest kapitan Jack Ailfrey, 79. Dywizjon Myśliwski, 20. Grupa Myśliwska RAF, Kingscliff, Anglia, 1944 rok. Ja najbardziej jestem zainteresowany tym środkowym malowaniem. Powiem wam, na początku myślałem, że będzie wrona, czy tam kruk, ale jednak coś mnie ciągnie do tego malowania. Co mamy jeszcze? No to mamy to wszystko i zaglądamy do pudełka. Po wyjęciu torebki i rozpakowaniu torebki foliowej znajdujemy te rzeczy w całym zestawie. Mianowicie mamy 2 ramki z szarego plastiku z elementami modelu, a ewentualnie modeli, bo zaraz zobaczymy, jak wygląda. Tak, mamy kilka modeli. Mamy jedno śmigło, drugie śmigło. No na razie widzę 2 śmigła, 2 rodzaje śmigieł. Tu widzę pokrywane od dołu było pokrywane tworzywem sztucznym, więc jak ktoś wymyśli sobie malowanie tego śmigła całego obdartego z farby, to się niech nie dziwi, że ktoś mu powie, no nie do końca. Już widzę stateczniki, mamy 2 rodzaje. Będzie się działo, powiem wam, z tym modelem. No i tu mamy 2 rury wydechowe, ale do tego zaraz przejdziemy. Tutaj musiałem zabezpieczyć bubble canopy, no czyli te właśnie wypukłe oszklenie kabiny, i mamy 3. Tutaj jest trzecia. Są bardzo delikatnie zamontowane do ramek. Rozumiem też dlaczego, żebyśmy nie uszkodzili podczas wycinania po prostu oszklenia. I teraz muszę na to uważać, tu sobie położę gdzieś obok. Co dostajemy jeszcze? Dostajemy oczywiście maski. Maski na oszklenie, koła i diabli wiedzą na co jeszcze. Aha, i na malowanie tutaj właśnie. Tu jak zerkniecie, dobrze wam pokazuję.
jest taki prostokąt z 3 dziurkami. To jest do malowania świateł, które znajdują się bodajże w lewym skrzydle od dołu. Są lampy identyfikacyjne. Mamy maski. Dobrze. No, bez eraty, jakby było, to by był dzień stracony. Zapomniano czegoś nałożyć. Widzę, tutaj jest jakiś błąd, że mamy, uwielbiam to po prostu, zaszpachluj, a już widzę, jak te wszystkie nity tutaj się uśmiechają, mnie też, a potem se dziób. A tu proszę bardzo, mamy jakiś element do wklejenia do wnętrza kabiny. Następnie mamy też zestaw kalkomanii. To jest bardzo ciekawa kalkomania, ale o niej pogadam później. No, mamy masę oczywiście technicznych napisów, łącznie z kalkomaniami właśnie. Są. Tutaj są na śmigła, jak i również punkty czerwone właśnie na kadłubie mamy. Więc jest tego naklejania będzie sporo. Zwróćcie uwagę, to jest tylko i wyłącznie napisy techniczne. Dobrze. No i to jest super sprawa. I klasycznie, jak to u mnie, zacznę od instrukcji. Rozmiar instrukcji, jak to w armii, ten format, czyli mamy zeszycik. Tu mamy w języku polskim historię Mustanga, w języku angielskim. Bardzo fajnie, że jest to zrobione właśnie w dość krótkim tekście. Wiadomo, jeżeli chcemy poznać bardziej, no to nikt się nie zmieści z historią samolotu wersji D, nawet w takiej broszurze. Widzę, że tutaj Arma dziękuję 3 osobom. Roderowi, Wojciechowi Matusiakowi i Tomaszowi Grączewskiemu. Matusiak, dobrze. Mamy wykaz zawartości pudełka, czyli to, co wyprezentowałem, kalkomanie, maski, ramka przezroczysta, 2 ramki z szarego plastiku, a tu zapewne będziemy mieli kod do pobrania elementów żywicznych do samodzielnego drukowania. I powiem Wam, że tutaj naprawdę zachęcam Was, Armo, ze względu na cenę tego modelu, bo on kosztuje prawie 100, żeby jednak ten QWERTY kod już był taki wydrukowany QWERTY kod w pudełku. Co dalej? Dalej mamy tabelę kolorów i mamy producentów farb, krótko mówiąc. Hataka, Aquarial Color, Life Color, Amo, bardzo się cieszę. Hambro, Vallejo, super, Tamiya, tutaj trzeba mieszać, nie ma odpowiednich kolorów, więc to już powiem Wam, Tamiya powinna trochę się ogarnąć i już przestać z tą alchemią nam kazać dorabiać farbki, tylko powinni to zrobić. Ale widzę, że Synchromate Yellow, Hataka też nie ma. A tutaj Tamiya nie ma Interior Green. Lipa, panie. Co dalej? To mi się podoba w instrukcjach Arma Hobby, że na przykład jak sklejamy sobie kabinę, to mamy automatycznie, Arma nam już zapodaje tutaj po prostu kolorystykę malowania wnętrza kabiny właśnie. No to oczywiście są dekalsy. Nie ma tutaj, tak jak wspomniałem, elementów fototrawionych. Następnie mamy różnego typu radiostacje, które naklejamy sobie na ten stelaż, który jest za pilotem. No i dobrze by było tutaj zrobić też instalację, czyli okablowanie. Jest bardzo dużo zdjęć, jak jest to okablowanie wykonane właśnie w wersji D, w różnych wersjach zresztą, bo też samoloty były produkowane, trzeba wspomnieć o Australii, poza Teksasem i Kalifornią, tak? Dobrze mówię, tak. Teksas, Kalifornia, ok. Chyba tak. To tutaj mamy właśnie wszystko pokazane, w jaki sposób mamy to złożyć. Składania jest trochę, ale mogę Wam zagwarantować jedną rzecz. Z racji tego, że jestem po kilku modelach Arma Hobby, to z tymi modelami nie ma problemu.
Po prostu wiecie co, bierze się daną część, dobrze wytnie, to tylko się należy, takie klocki Lego. Wycinamy, przyszlifujemy miejsce, gdzie tam jest powiedzmy było cięcie. Jeżeli nie ma nadlewki, bo może się zdarzyć, no to sobie papierkiem szmerglem po prostu przytrzemy i to wszystko. I tu powiem Wam, nie ma czegoś takiego, że ten model ma ograniczenie, że tam tylko dla średnio zaawansowanych, takich, co już zjedli zęby na plastikach i teraz skleją Tamiję, bo nic innego nie, przepraszam, żartuję. I powiem Wam, że ten model naprawdę, jeżeli ktoś już jest taki troszeczkę starszy, tak, nie sklejał, ewentualnie kilka modeli skleił, no to jeżeli jest osobą, która chce sklejać, no to ten model na pewno mu nie sprawi problemu, no jedynie będzie dłużej tutaj trwało to sklejanie ze względu na bardzo dużą ilość detalu, co chwali się Warma Hobby, armię, i w przypadku, jeżeli chodzi o wnętrze w Mustangach, zrobione są tak, że te wnętrza naprawdę jest tyle wnętrza zrobione, ile trzeba, nic nie przebobrzone i przepraszam, bo mnie zaczyna zatykać, bo jeszcze mam katar. Wszystko jest tyle, ile trzeba. Jeżeli chodzi o burty wnętrza kabiny, boki wnętrza kabiny, nie są one w oddzielnym segmencie, tylko są już w kadłubie. Nie mamy czegoś takiego, że mamy ścianki, gdzie sklejamy sobie po prostu wnętrze kabiny i doklejamy do kabiny od spodu. Chociaż powiem Wam, nie wiem, czy to nie jest dobre też rozwiązanie, że sklejamy sobie ten cały taki koszyk, kabinę pomalowaną i puk od spodu wklejamy w kadłub. Myślę, że warto nad czymś takim pomyśleć. O ile jest taka możliwość wykonania tego w Mustangu. Tu mamy jakąś dziwną rzecz, instalację, ale to jest instalacja chłodzenia, którą wklejamy w kadłub. I co tutaj mamy? Bo już widzimy czerwoną ramkę. Nie wiem, o co widok od tyłu. Ok, dobra, to jak będę sklejał, to będę wtedy patrzył do tyłu, do przodu, z boku i w drugie. Udrożnij otwór pod antenę. Oż ty w życiu. Ok. Ok. No i mamy, tu jest ten yellow zinc, taki zinc chromate, tak on się nazywa. Zinc chromate yellow. Proszę, kolejne etapy. I tu już się widzę K mamy, czyli kalkomanię. Dobrze mówię? Tak, kalkomanię, czyli tu sobie wklejamy kalkomanię do wnętrza kabiny, też po pomalowaniu oczywiście. Z tego, co patrzę na ten model i po doświadczeniach z wersją B i C, po prostu nie ma się do czego doczepić, jeżeli chodzi o modele ARMY. Powiedzmy. No i teraz dochodzimy do takiego etapu, gdzie mamy wnętrze, tu gdzie chowa się wnętrze podwozia, tak? Bo widać wtedy nam, zaraz jakieś by się, o właśnie, to jest skrzydło, tak? Nie zakryte jeszcze, to widzimy luki podwozia są. I uwaga, jedna rzecz, tutaj po prostu to, co zrobiła Arma Hobby, to jest mistrzostwo świata, autentycznie coś pięknego. Mianowicie, cały stelaż mamy właśnie w Mustangu pomalowany na zielono. Czyli tak jak tutaj. Tak, tu jest ten stelaż, wklejamy sobie ten stelaż, wklejamy następnie, takie są też żerdzie, które po prostu są pomalowane na zielono, na taki kolor. I to są te elementy, które sobie wklejamy. Skrzydło jest koloru metalu, nie było malowane, tak? I ono było koloru, powiedzmy tam, aluminiowego. I teraz Arma Hobby, żebyśmy nie pędzelkowali, powiedzmy, że jak sobie wszystko tu wkleimy, te całe ożebrowanie, to żebyśmy nie kombinowali później ze srebrnym, bo sobie zielone zamalujemy, zrobiła taki myk. Posłuchajcie, ja nie kąsałem na początku, o co biega. Te kalkomanie, dokładnie te elementy, czyli to są elementy kalkomanii, które wklejamy w to na zielono pomalowane, powiedzmy, skrzydło razem z tym stelażem i sobie później, bo musimy pędzelkiem, tak, poprawić ten srebrne. Nie musimy. Tu wklejamy sobie po prostu, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 5 elementów wklejania na stronę
i mamy po prostu srebrną wnękę podwozia. Bajka, powiem wam. Co tu nam jeszcze fajnego? Rozetnij, usuwając łącznik, dobra, to wszyscy będą patrzyli. Tu znowu nawierć otwory w skrzydłach już. Nawierć otwory, proszę bardzo. Możesz nawiercić do montażu i tak dalej. No i właśnie dochodzimy do momentu, posłuchajcie, oszklenia identyfikacyjnego, tak? Tych lamp identyfikacyjnych w skrzydle. A to jednak w prawym, przepraszam, skrzydle, nie w lewym, tylko w prawym, od dołu. A jak to zrobiło, to zaraz do tego przejdziemy. Arma. W każdym razie, powiem wam, że jak przyglądam się właśnie temu modelowi, to ja już jestem za nim. Pamiętacie, zachwycałem się swego czasu modelem właśnie Edwarda. Ale w pewnym momencie, poznając historię Mustangów, jak one by wyglądały, jak one się prezentowały, no to w pewnym momencie zacząłem nabierać pewnych wątpliwości względem zdetalowania Edwarda, ale o tym za chwilę. Kolejne elementy. Widzę niesamowity wkład w detal jest wsadzony przez Armę. Tu mamy też zaszpachluj, bo jakaś inna wersja. Tutaj usuń. Najprawdopodobniej do innych wersji, na przykład rekonesansowej, będzie potrzebne. Mamy tak samo, posłuchajcie, na goleń, do wnętrza montujemy ten element przezroczysty. To jest dokładnie reflektor, który był pod chyba przy lewym, we wnęce lewej strony samolotu, lewego golenia. No wygląda to naprawdę niesamowicie i trzeba było długo czekać, ale widzę, że to nasze oczekiwanie opłacało się. Arma nie wpadła na pomysł śpieszenia się, tylko po prostu wiedzieli, że mają jednego z producentów, z którym najprawdopodobniej konkurują. Nie ma to tamto, który wypuścił model i powiem wam, zaraz do tego dojdziemy. 3 rodzaje oczywiście zbiorników mamy. Łącznie z takim kartonowym, bo produkowano z aluminium, ale stwierdzono, że aluminium będzie potrzebne do czegoś innego i taki specjalny, dużo lżejszy przede wszystkim zbiornik na paliwo zrobiono. Mamy też bombkę, a jakżeby inaczej. No i mamy 3 rodzaje oszklenia. I oszklenie, posłuchajcie, mamy T1, T7... T1, T7, no właśnie, T1, T2, T7. I w zależności, posłuchajcie, od wersji malowania montujemy ten odpowiednie oszklenie. Mi się 2 urwały, nie wiem, które jest która. Będę musiał, nic nie zrobię, przede wszystkim. No dobra, sprawdzę z fotografią. Jeżeli chodzi o szybę, to mamy szybę, gdzie nie wklejamy tylko tego elementu, tylko jest oszklenie wiatrochron jest razem z częścią kadłuba, co uniemożliwia wykonanie szpary, o ile pod warunkiem, że samolot jest. Tutaj mamy instrukcję wklejania napisów technicznych. Masakra. No i replay, tu mamy malowanie. I tu mi się właśnie to malowanie podoba, że tu mamy i kadłub, i tak samo powierzchnie pod skrzydłami malowane w pasy inwazyjne. No i wracamy tutaj do malowania na ostatniej stronie. Ja osobiście, tak jak już wspominałem, najbardziej mi się spodobało w tym zestawie to malowanie, chociaż też łamie się nad malowaniem właśnie rafowskim, ale Mustangi to pozostawię jednak Amerykanom. Dobrze, moi mili. Kalkomanie były, errata była, a nie, errata nie była chyba. Tu muszę wam jeszcze pokazać tą erratę i zaraz przejdziemy. A mianowicie tu mamy krok 8. O, tutaj mamy krok 8. No i mamy tutaj krok 8. Jednego elementu zapomniano pokazać i krok któryś tam, nieważne. Na razie pozostawiamy to. Oczywiście modele są już dostępne u mnie w sklepie, więc zapraszam. www.tankmodels.pl. I teraz przechodzimy do ramki z przezroczystymi elementami. No powiem wam tak, co tu dużo gadać. Rewelacyjnie wykonane.
Jeżeli chodzi o oszklenie, to jest ono bardzo cienkie, klarowne. I tu mamy właśnie 3 rodzaje tych kanapi. Będę musiał uważać. Już widzę, że to jest chyba najbardziej wypukłe to oszklenie do późnych wersji. Ewentualnie tam coś chodziło też z brytyjskimi. I tu jest niesamowita ciekawostka. Ten zestaw, teraz wam to pokazać nie. Ten zestaw to jest nic innego jak stojak. Te elementy wkładamy tutaj, ten element wkładamy tu. Po prostu mamy stojak do pozycjonowania, proszę bardzo, tylko chyba to będzie w ten sposób, do pozycjonowania goleni podwozia. Takie coś. No, widzieliście? Takie buty. No a teraz posłuchajcie, obejrzymy sobie ramki. To jest ramka A. W ten sposób zrobimy. No i powiem wam, że już widzę rewelacyjną rzecz. Tak jak wspominałem, dość mocno oglądałem zdjęcia archiwalne modeli w skali 1:1 oczywiście. I to, co Arma zrobiła, no to jest naprawdę rewelacja. Zwróćcie uwagę na skrzydła. One są praktycznie tylko kilka linii podziału mamy bardzo wyraźnie zaznaczonych, na przykład tutaj, głębnie, ale też mamy niektóre linie podziału bardzo delikatnie zaznaczone, więc nie malujmy ich zbyt głęboko. Tu mamy linię podziału, to są luki, pamiętajcie, więc je będzie widać. Wersja D miała być szybsza od wersji C, przez co skrzydła zostały wyszpachlowane. Dosłownie, były tak, farba podkładowa, szpachla, wszystko leciało. Często one nawet nie były koloru srebrnego, tego metalowego aluminium, tylko były po prostu w kolorze szpachli. Więc niesamowicie duży plus dla Army za skrzydła. Są wykonane tak jak w prawdziwym Mustangu. Co dalej? Mamy właśnie to pokrywane tworzywem śmigło, więc uważajcie, jeżeli ktoś wpadnie na pomysł obdzierania śmigła z metalu, to tutaj jest tworzywo sztuczne. Tak, i ten właśnie to, co mówiłem wam przy okazji prezentacji unboxingu P51D od Mustanga, od Edwarda. Koła. Powiem wam, super wykonane koła są. Praktycznie jak żywiczne koła. Jest odpowiednia głębokość tutaj rowka protektora na oponie. Tu mamy brytyjskie znowu śmigło, używane w brytyjskich Mustangach Mark IV. No i proszę bardzo, mamy dolną część skrzydeł, tą spodnią. Odwalili kawał dobrej roboty. Ale zaraz przejdziemy do kadłubów. No powiem wam naprawdę, naprawdę polecam wam przejrzenie części zdjęć archiwalnych, żebyście zobaczyli, że to, co zrobiła Arma, to jest po prostu coś niesamowitego. Ten detal, który tu jest, może nie każdy widać, tu jest właśnie nitowanie na tych powierzchniach, które były nitowane. Następnie, o właśnie, tu mamy tak, prawe skrzydło i tu jak się przyjrzycie, mam nadzieję, że to będziecie dobrze widać, i tu jak się są 3 otwory, znaczy 3 otwory, 3 kręgi, raz, 2, 3. I te kręgi sobie albo malujemy tak, jak chcecie, ewentualnie rozwiercacie i w to miejsce wklejacie ten element. Tu są 3 lampy, które malujecie na odpowiednie kolory, bo są to lampy, tak jak wspominałem, identyfikacyjne. I jeszcze oczywiście są światła identyfikacyjne na bokach skrzydeł. Też trzeba o tym pamiętać. Nie spiłujcie tego. I teraz tak, golenie. Jak wyglądają golenie? To jest część tylko goleni oczywiście.
bo są jeszcze elementy do nich. No powiem Wam, że naprawdę jestem zachwycony. 2 stateczniki ogona. Tak samo, 2 rodzaje. I teraz zwróćcie uwagę tutaj. Jeden, drugi statecznik pionowy. A czy gdzieś widzimy? A i tu mamy właśnie, tu mamy. Tu będziemy z tym walczyć. Czyli w te miejsca wklejamy po prostu już gotowe na zielono, to malujemy po prostu na srebrno albo naklejamy po prostu srebrne te kalkomanie i następnie wklejamy na zielono pomalowane ożebrowanie. I będzie to naprawdę niesamowicie rewelacyjnie odzwierciedlało prawdziwe luki podwoziowe w skrzydłach Mustanga. No i powiem Wam, tu mnie coś zainteresowało. W ten sposób, czyżby, bo to są luki amunicyjne, tak? Techniczne, amunicyjne. Tu mamy 3 karabiny maszynowe w skrzydłach. Nic nie wklejamy. Arma dobrze to zrobiła. I powiem Wam, że takie mam dziwne odczucie, że tak jakby nas mogło czekać coś takiego, że Arma wyda nam na przykład elementy fototrawione, przepraszam, nie fototrawione, tylko żywiczne, że będziemy mogli sobie wyciąć te elementy. Czy to by tak jakoś weszło? A, tutaj wklejamy. Dobra, to są lufy. Te widły Poseidona to są karabiny maszynowe. Kolejny atak kaszlu. Tak, i tutaj to, co widzicie, to są właśnie lufy karabinów maszynowych. To są klapy podwozia. Bańki na mleko, zobaczymy. Super zrobione są. Tu mamy uchwyty albo do bomb, albo do zbiorników. Zależy, co będziemy chcieli podpiąć. Więc na chwilę obecną jeszcze raz Wam każę obejrzeć tutaj. Zobaczcie, jest idealnie odwzorowane. Po prostu tu nie ma, tam gdzie nie ma nitów, to nie ma. Tam gdzie są ślady po nitach, to są ślady. Arma odwaliła niesamowitą po prostu robotę. I teraz sobie obejrzymy kadłub samego samolotu. No moi mili, tylko gratulować Armii. Po prostu odwalili kawał wyśmienitej roboty. Jeżeli zaczniecie oglądać kadłuby wersji D, to zauważycie nity tutaj, jak jest ogon, częściowo tu na łączeniu skrzydeł zobaczycie, a najwięcej zobaczycie tu z przodu. I tak jest tutaj w modelu. Tu tak naprawdę nie ma. Autentycznie nie ma praktycznie i na podstawie tego, co tu widzę i na podstawie tego, co widziałem, to można stwierdzić, że jest to najlepszy model Mustanga P51D w wersji tam D5, D10, ale za chwilę będziemy mieli łącznie z K. Najlepiej odwzorowany model. Tutaj mamy otwór do chłodzenia z 2 stron. Zaraz Wam pokażę na czym, bo to jest, niektóre były totalnie zaślepione. Mam nadzieję, że zlokalizuję to tutaj. Widzicie? To są zaślepki. W zależności gdzie samolot stacjonował, ewentualnie o jakiej porze roku latał, mógł mieć wymienione te właśnie, to są od wilgoci. I mamy takie dziurkowane, które stosowane były głównie w samolotach brytyjskich, amerykańskich również. Następnie w zależności, na przykład większe otwory były używane w Mustangach, które latały w tropikach lub tak w tropikalnych takich klimacie. Ale również w Afryce, czy też w Azji. Tu mamy bardzo fajny element, tutaj co się rusza, jest to instalacja do wnętrza kabiny. Moi mili, jeżeli chodzi o kubeł, widzę pierwszy fotelik. No plastikowy. Ten może nie urywa głowy, ale Arma udostępniła właśnie ten wydruk 3D. I naprawdę wersja D5 powinna mieć poduszkę na plecach. Ta wcześniejsza wersja, tak jak w wersji B i C. Później zmieniono już totalny kubełek właśnie na pełen, taki fotel metalowy. Kurczę, tak przyglądam się. Tu mamy inne oparcie do wersji, to jest też taka pośrednia wersja.
Tu mamy elementy też, tak, to jest elementy, część elementów fotela. Rany, powiem wam, nie wiem co mówić już. Rury wydechowe, 2 rodzaje, perfekcyjnie. Bo rury wydechowe to jest osłona do rur wydechowych w ogóle. I te rury wydechowe powinny gdzieś tu wychodzić i właśnie są naprawdę dobrze zrobione. Są też w żwicy zrobione przez Arma. Droga Armo, jak tak robisz, to rób też nam udostępnij właśnie, żeby już w zestawie było w tej samej cenie były też te elementy żywiczne. O rany. Tutaj mamy fragment montowania ogona. Nie no, coś wspaniałego. Nie, powiem wam, że po prostu jak się tak naoglądałem tych oryginalnych rysunków, o tu mamy też antenę kolistą, ale to najprawdopodobniej do wersji rozpoznawczej będzie. Tu mamy podstawę, tą, która radiostację montujemy w kabinie. Wow! A tutaj jest ta jedna z radiostacji chyba, tak mi się wydaje, tu jest element, który wklejamy do kabiny. No powiem wam, moi mili, jeżeli chcecie mieć dobrego Mustanga w skali 1.72 w wersji D, to nie ma to tamto, po prostu to jest właśnie ten Mustang. Jak ktoś zacznie wam mówić, że on był nitowany tutaj, to zobaczcie na zdjęcia. Mogły być ugięcia pofalowania w 1:1, byście nie zauważyli, że tam są nity, a najwięcej właśnie jest tu, jak jest przód kadłuba, następnie tu tył, na takich elementach, gdzie są powiedzmy mocowania skrzydeł. Tu mamy jakiś fragment, tak samo, te elementy są wynitowane i powiem wam, to Arma zrobiła. Więc tutaj gratulacje dla Army. Niesamowicie wykonali tą swoją wersję D. Co by tu jeszcze pokazać? No po prostu lecimy po kolei. A tych części jest od groma i ciut, ja wam powiem. O właśnie, posłuchajcie, tylne koło. Zwróćcie uwagę, niewiele tego koła widać, bo on też ma klapy specjalne, zamykają się, ono się chowa. Jak jest odwzorowane. Tu jest kawał po prostu roboty zrobione. To nie jest jakieś kółko takie pyk, wklejmy i dziękuję, pozamiatane. Jest bardzo ładnie odwzorowane koło. To jest drążek sterowy. Tu mamy tą antenę, pod którą ciurkę mamy wywiercić. Wow! Element do oszklenia tutaj taki będzie. No powiem wam, że pobite gary, krótko mówiąc. To jest ramka B oczywiście i Arma pobiło gary w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Powiem wam, że o, gratulacje panowie. Panowie, gratulacje. 2 lata ciężkiej zapewne roboty, ale jest to po prostu najlepsza wersja D w skali 1.72, dostępna aktualnie na rynku. No tutaj jedynie też dobrze to zrobili, bo nie każdy na przykład będzie chciał. Możecie sobie te kółka pomalować, ale ja bym wam proponował jednak pomalowanie, posłuchajcie. I też bardzo ładnie są prowadnice karabinów. Posłuchajcie, w skrzydłach zrobione. Kurczę, to jest super zrobione. Zwróćcie uwagę, są wyprofilowana blacha właśnie w skrzydłach. Nie, że tam widać te lufy, tak? Bo tych tak naprawdę dużo nie było widać, ale jest rewelacyjnie wyprofilowana blacha w skrzydłach. No i teraz znajomi z Brit Modelers powinni powtórzyć to samo. Chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo może nie wszyscy pamiętają. No właśnie, jak będzie wam za mało bombek, to Arma Hobby zrobiła taki zestaw z bombkami. I nawet kalkomanie są w środku. A jak będzie wam za twardo, za miękko na lotnisku, to proszę bardzo, jest specjalne panele, na których możecie wylądować spokojnie i nie ugrzęźniecie w błocie. Były w Europie też stosowane.
No i to wszystko, moi mili, jeżeli chodzi na moim zdaniem najlepszy model Mustanga P51D w skali 1,72 dostępny na rynku. Jeżeli ktoś ma inne zdanie na ten temat, to jeszcze raz niech przejrzy dokumentację, jeszcze raz niech obejrzy dokładnie części na ramce, jeżeli posiada, ale powiem Wam, że z tego, co się zorientowałem, przejrzałem wiele modeli, to właśnie wiele firm modelarskich po prostu nituje kadłub. No, skrzydła też. Nie całe, ale też nituje skrzydła. Nawet tutaj na tym zdjęciu, co prawda jest to grafika, ale właśnie jest bardzo delikatnie zaznaczone nitowanie, że to nie jest zżarty przez korniki model. Tych dziurek jest, więc powiem Wam tak. Porównałem sobie z Edkiem. No niestety Edek gorzej wypada. Mimo to, no dobra, Edek ma drukowane blaszki, ma elementy żywiczne, ale jeżeli chodzi o poprawność historyczną i wygląd, to moim zdaniem w tym momencie jest 51D Mustang od Arma Hobby. Czyli zapamiętajcie ten model. No i kolejne modele. Ja czekam na modele też, inaczej, na kolejne wersje, ale na przykład Red Tails, czyli czerwonych ogonów. Chciałbym właśnie, żeby pojawił się bardzo fajny model właśnie Mustanga, bardzo historyczna jego dywizjonu. Byli to pierwsi czarnoskórzy piloci, którzy walczyli w Afryce i następnie przeszli do Europy, gdzie osłaniali naloty, znaczy bombowce alianckie oczywiście i walczyli między innymi z Messerschmittami Me-262, który ma też ukazać się właśnie od Arma Hobby. Gratuluję panowie. Powiem wam, że z jednej strony wierzyłem, że zrobicie odwalicie kawał dobrej roboty, ale nie spodziewałem się, że aż tak polecicie po bandzie. I ten model polecam każdemu fanowi lotnictwa amerykańskiego z okresu II wojny światowej. Możecie dzięki Armii Hobby mieć wszystkie modele Mustangów od wersji B, C, D. No i teraz będą kolejne na pewno modyfikacje wersji D. Więc zapraszam gorąco do sklepu www.tankmodels.pl lub do magazynu zapraszam. Posłuchajcie, ledwo zipię. Dzięki Wam za uwagę. Jezu, znowu mnie kaszel złapał. Niesamowite. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał, że uznacie, że warto dać lajka, że warto zasubować mój kanał. No i zapraszam do sklepu. Link znajdziecie w opisie pod filmem, a ja idę dalej smarkać i kasłać. Pozdrawiam Was, cześć. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci.